Podobno jak się chce być sławnym, analogowym youtuberem, to trzeba to pić. Nie muszę wam chyba opowiadać o tym, że ceny filmów do aparatów, a i samych aparatów analogowych cały czas właściwie rosną. Dlatego fotografia analogowa jest, no i raczej będzie dość kosztowną pasją. I myślę, że wiele osób, jeżeli ma się zdecydować na jeden aparat, no to bardzo często sięgnie po aparat cyfrowy. Niestety większość aparatów cyfrowych nie ma tej duszy, nie są tak ładne i nie są tak przyjemne w obsłudze jak te aparaty analogowe. To są bardzo często narzędzia do robienia zdjęć, które nie zawsze są specjalnie inspirujące. Dlatego wydaje mi się, że dość często chcielibyśmy, żeby te nasze cyfrowe aparaty były takie trochę mniej cyfrowe, takie odrobinkę bardziej analogowe. I o tym będzie dzisiejszy film. O tym, czy są w ogóle aparaty cyfrowe, które w jakiś sposób dadzą nam namiastkę robienia zdjęć na filmie, no albo na przykład jak zrobić, żeby zdjęcia z aparatu cyfrowego wyglądały, jakby były zrobione na filmie. Zacznę od wyboru aparatu. Moim podstawowym aparatem cyfrowym jest Sony A7 III, który właśnie mnie kręci. No i on zrobi wszystko, czego od niego oczekuję i zrobi to doskonale. Ale jest taki jakby trochę nudny. Jest jak młotek. Woła sobą, że jest narzędziem do robienia zdjęć. No i czasem marzy mi się taki aparat, który byłby jakiś bardziej inspirujący. Taki, żeby tak zachęcał, żeby go wziąć do ręki i żeby robić nim zdjęcia. Oczywiście jest wiele sposobów, jak można dać sobie namiastkę robienia zdjęć na analogu. Można sobie zakleić ekran LCD i oglądać dopiero zdjęcia na komputerze. Można na przykład używać małej karty pamięci, żeby zmieściło nam się tam tylko kilkanaście czy kilkadziesiąt zdjęć, tak jak na kliszy analogowej. No ale to wszystko są takie rzeczy dość efemeryczne, no i nie gwarantujące sukcesu. Mam szczęście pracować w miejscu, które daje mi możliwość przetestowania różnych aparatów i postanowiłem skorzystać z okazji i pobawić się różnymi aparatami, żeby znaleźć takie, które właśnie w jakiś sposób dałyby mi namiastkę robienia zdjęć na sprzęcie analogowym. Wybrałem dla was kilka modeli, które spełniają kilka moich kryteriów i to jest na przykład, że mają optyczny wizjer w większości, że mają różne fizyczne kontrolki na body, różne pokrętła, dźwignie i tak dalej, żeby nie wszystko trzeba było robić z poziomu menu na wyświetlaczu i takie, które ogólnie jakoś tak fajnie wyglądają i inspirują do tego, żeby wyciągnąć je i robić na nich zdjęcia. Wydaje mi się, że takim szczytem połączenia nowoczesnej cyfrowej technologii i retro stylizacji i różnych wynalazków, które podkręcają to wrażenie robienia zdjęć na analogów, jest aparat Fujifilm X Pro 3. To jest aparat, który ładnie wygląda, ma słynne profile kolorystyczne Fujifilm, które udają różne analogowe klisze, chociaż tak naprawdę to jest trochę jak profile kolorów w Canonie czy Nikonie. To wcale nie jest aż tak mocne w większości. I to jest aparat, który zaprojektowany jest w taki sposób, że zachęca do zamknięcia ekranu LCD, żeby nie patrzeć na zdjęcia, które zrobiliśmy. Bo ten ekran LCD otwiera się tylko do dołu i robienie zdjęć z takim otwartym ekranem jest dość niewygodne, bo on cały czas tutaj wystaje na dole. A z tyłu na tym zamkniętym ekranie LCD mamy taki mały wyświetlaczek, który pokazuje nam podstawowe parametry aparatu i do tego zmienia swój wygląd w zależności od tego, jaki tryb symulacji kolorów wybraliśmy. I to bardzo przypomina ten mały kartonik papierowy, który często wkładamy właśnie na tylną ściankę lustrzanki, który przypomina nam, jaki film mamy włożony. I te decyzje projektowe właśnie, żeby trochę wymusić zamknięcie ekranu i ten mały ekranik z tyłu i też wygląd całego aparatu bardzo mi się podobały, kiedy używałem tego X Pro 3. Niestety to jest dość drogi sprzęt. Na trochę niższej półce cenowej, technologicznej są aparaty z serii Fujifilm X100. To są takie zaawansowane, pięknie zaprojektowane kompakty z wbudowanym obiektywem 35 mm i matrycą APS-C. Co jest świetne w tych aparatach z serii X100, jest po pierwsze ich wygląd. Są pięknie zaprojektowane, zrobione z dobrych materiałów, są naprawdę ciężkie jak na swój rozmiar i mają hybrydowy wizjer.
Można się taką wajchą przełączać między optycznym wizjerem z nałożonymi parametrami albo całkowicie elektronicznym wizjerem, takim jak w bezlusterkowcach. I pod tym względem ten aparat jest dość elastyczny, bo można go używać albo właśnie maksymalizując tą jego analogowość, albo używać go jako wygodnego, solidnego cyfrowego aparatu. Najmniej zaawansowanym i troszkę już leciwym aparatem z aparatu Fujifilm, o którym do niedawna nawet nie wiedziałem, to jest Fujifilm X10, który jest małym, pięknym kompakcikiem o stosunkowo małej matrycy, co może dość przeszkadzać, bo jednak te zdjęcia wyglądają trochę tak jak z komórki, ale jest pięknie zaprojektowany, bardzo przyjemny w użyciu i ma najprostszy wizjer optyczny, jaki tylko się da, właściwie taki jak z jakiejś smieny analogowej, bo to po prostu jest tunelik ze szkłem, który nawet nie ma żadnych parametrów pokazanych, więc można tego aparatu używać 100% jak analoga, wyłączyć sobie podgląd zdjęcia i pstrykać tylko przy pomocy tego optycznego wizjera. Wydaje mi się, że to jest prześwietny taki towarzysz codziennych spacerów albo aparat na wycieczki. Wygląda stylowo, jest wygodny w użyciu i daje całkiem niezłą jakość zdjęć. Kolejnym aparatem na mojej liście jest aparat już innej marki, to jest Nikon DF. To jest solidny kawał porządnego sprzętu fotograficznego o bardzo retro wyglądzie z mnóstwem kontrolek i pokręteł na body. No i trochę ma takich ukłonów w stronę bardziej tradycyjnych fotografów. Na przykład ma mechanizm pozwalający zamontować do niego naprawdę stare obiektywy Nikona. Można też na przykład wyłączyć w nim ekran LCD i podgląd zdjęcia, tak żeby robić zdjęcia tylko przez optyczny wizjer i nie sprawdzać, jak wyglądają na tylnej ściance. Natomiast jak dla mnie ta stylizacja Nikona DF może jest nawet trochę za mocno posunięta do punktu, w którym utrudnia używanie tego aparatu. Aparatem, który chyba najbardziej przypadł mi do gustu spośród tych, które testowałem i jest fajnym połączeniem właśnie nowoczesnych technologii z tą retro stylizacją, to Olympus Pen F. To jest jedyny aparat na liście, który ma wyłącznie elektroniczny wizjer. To jest pełnoprawny bezlusterkowiec z wymienną optyką i matrycą mikro 4/3. Natomiast miałem ogromną frajdę z używania tego aparatu. On wygląda pięknie i jest bardzo użyteczny i widać też, że jest w nim spory nacisk położony na to, żeby uzyskać używalne JPEGi prosto z aparatu. Olympus Pen F ma na przykład bardzo fajne pokrętło z przodu, które służy do przełączania się między różnymi trybami kolorystycznymi albo filtrami. Natomiast co mi się podobało w tym pokrętle najbardziej, to że można bardzo szybko przełączyć się na przykład z koloru na tryb czarno-biały. I skoro już wszedłem w rejony aparatów, które są dość drogie i dość unikalne, to dlaczego by nie wspomnieć o lejkach? Nawet te najnowsze cyfrowe lejki, jak M11, której akurat nie testowałem, po pierwsze wyglądają bardzo podobnie do analogowych lejek sprzed wielu lat, oczywiście te z serii M. I są dalmierzami z ręcznym ostrzeniem, a dwie z tych cyfrowych lejek, czyli M8 i M9, mają komponent, który przez niektórych jest uważany jako taki, który daje bardzo filmowy właśnie obrazek i jest to matryca CCD. Tak się składa, że akurat mam przy sobie lejkę M8, oczywiście nie moją, mam ją przez chwilę do potestowania, ale zobaczcie, jaki to jest piękny sprzęt. To jest też bardzo ciężki, solidnie wykonany aparat. A już absolutnym białym krukiem jest pierwszy cyfrowy dalmierz, jaki powstał i jest to Epson RD, który jest analogowy do tego stopnia, że ma nawet dźwignię naciągu migawki, którą przed każdym zdjęciem musimy naciągnąć. Niestety, wszystkie wspomniane przeze mnie aparaty mają jedną wspólną wadę. Otóż namiastka fotografowania na analogu nazywa się w marketingu bardzo krótko, czyli premium, i powoduje, że wszystkie te aparaty są o wiele droższe niż inne aparaty z porównywalnymi osiągami, ale nie aż tak stylowe. Ale poza tymi aparatami premium są też na rynku aparaty, które może nie są tak stylowe jak te, o których mówiłem, ale mają optyczny wizjer i dają bardzo dobrą jakość obrazu i są to lustrzanki cyfrowe. Jak się ktoś uprze, to może nawet sobie kupić starszą lustrzankę cyfrową, może nawet z matrycą CCD i będzie miał porządny sprzęt, który
będzie miał optyczny wizjer i będzie miał coś, czego nie ma wiele bezlusterkowców, czyli ten wspaniały, chrupiący dźwięk podnoszonego lustra podczas robienia zdjęcia. Jeszcze innym rozwiązaniem jest robienie zdjęć na dowolnym cyfrowym aparacie, jaki akurat mamy pod ręką i obrabianie ich w ten sposób, żeby wyglądały, jakby były zrobione na filmie. Tutaj wybór narzędzi jest ogromny. Oczywiście jest mnóstwo aplikacji na smartfony, o których nie będziemy mówić, bo to szanujący się kanał. No i przy odrobinie zacięcia można obrabiać sobie te zdjęcia w Lightroomie, czy w Photoshopie, czy innym programie, którego akurat używamy. Tak, żeby wyglądały trochę bardziej analogowo. Można to też zrobić o wiele szybciej i uzyskując lepsze efekty, używając specjalistycznych programów, które właśnie do tego zostały stworzone, żeby nadać cyfrowym zdjęciom analogowy wygląd. W jakiś sposób ciekawym spośród nich jest plugin o nazwie Dehancer, którego filozofia polega na replikowaniu, powiedzmy, całego analogowego procesu w ciemni. Ma dużo takich specjalistycznych narzędzi, które na pewno będą dobrze znajome dla ludzi, którzy mają doświadczenie w ciemni i w analogowym drukowaniu zdjęć. O tym zaraz powiem troszkę więcej. Zanim do tego przejdziemy, jeszcze słówko wyjaśnienia. Otóż tak, ludzie z Dehancera skontaktowali się ze mną, żebym szczerze zrecenzował plugin, natomiast nie dostaję za to żadnego wynagrodzenia i oni nie mają wpływu na to, co powiem. Mogę szczerze powiedzieć, co uważam o pluginie. Co za to dostałem, to możliwość przetestowania bardzo interesującego pluginu, a także kod rabatowy dla Was. Jeśli zdecydujecie się zamówić ze strony Dehancera którykolwiek z wariantów pluginu, poza chyba aplikacją na iPhony. W każdym razie z kodem rabatowym ZUPAISO 10% rabatu na Dehancera. Ale co w ogóle można w nim zrobić? Ja mam akurat wersję do Lightrooma, to działa jako plugin i wybieram sobie edytowanie w zewnętrznym edytorze i wybieram sobie tutaj Dehancer Lightroom plugin. Dehancer otwiera się w osobnym oknie, ma swój własny interfejs, co jest fajne, bo na przykład po lewej stronie od razu widzimy paletę presetów, czyli gotowych ustawień całego pluginu. Tych presetów już na start jest bardzo dużo i właściwie można by nie wchodzić w żadne dodatkowe ustawienia, tylko wybrać sobie gotowy preset i już wcisnąć OK i mieć dobrze wyglądające zdjęcie. Te presety są bazowane na realnych, prawdziwych filmach, które istnieją bądź istniały i ja może sobie wybiorę Fuji Reala. Fuji Reala 500D. Ten preset, czyli zbiór wszystkich ustawień całego pluginu, jest bazowany na profilu kolorystycznym właśnie Fuji Reala. Tych profili jest zdecydowanie więcej niż presetów. Są tu niemalże chyba wszystkie filmy, jakie w ogóle jestem w stanie wymienić i o wiele więcej. Są negatywy kolorowe, są negatywy do kręcenia filmów, są slajdy czarno-białe, różne właśnie instaxy i polaroidy, nawet jest dział egzotyczne, no i cross to zdaje się, że jest cross process, tak? No ale ja wracam do Fuji Reala 500D. Po lewej mieliśmy presety i profile kolorystyczne, po prawej stronie mamy, tak jak w Lightroomie, po kolei jeden pod drugim już bardziej szczegółowe narzędzia do tworzenia tego wyglądu zdjęcia. Pierwszym z nich jest Source. Jak przeczytałem w manualu, to jest jedyny panel wśród tych narzędzi, który nie ma jakby swojego odpowiednika w analogowej ciemni, bo on służy do tego, żeby po prostu skorygować ekspozycję, temperaturę barwną, dokonać takich podstawowych zmian w zdjęciu, tak żeby ono było jakby technicznie porządne. Druga w kolejności jest kompresja rozpiętości tonalnej. Wiadomo, że współczesne aparaty cyfrowe dają perfekcyjny obrazek o niesamowitej rozpiętości tonalnej, kontraście, szczegółach w cieniach, światłach i w ogóle wszędzie. Film nie jest aż tak idealny i w związku z tym panelem możemy sobie zmienić tam właśnie punkt czerni, punkt bieli, możemy skompresować trochę tą rozpiętość tonalną i możemy, wydawało mi się, że color density to będzie po prostu zwykłe nasycenie koloru, ale podobnie jak wiele innych suwaków w Dehancerze, jest to jakiś odpowiednik
procesów chemicznych, więc to nie jest takie proste. Jakby część z tych rzeczy wymaga nauczenia się, co one właściwie robią. Ja nie mam doświadczenia w analogowej ciemni, więc ostrzegam, że niektóre z tych rzeczy będą dla mnie czarną magią. Następnym panelem jest Xpand, gdzie możemy sobie, tak jak widać, jakby zrobić taki efekt trochę wyblakłego filmu, albo możemy, ogólnie możemy wpływać na kontrast zdjęcia. Mamy punkt czerni i punkt bieli. Dodam odrobinkę kontrastu. Tak jest. Następnym panelem jest Print, czyli to określa, jak to nasze zdjęcie hipotetycznie wyglądałoby wydrukowane na jakimś medium. Mamy na przykład, możemy włączyć, żeby wyglądało, jakby było wydrukowane na konkretnym papierze Kodaka, albo na przykład na filmie Kodaka 2383, który z tego co wiem służył do finalnych kopii wyświetlanych w kinie. Tutaj na podstawie tego właśnie panelu Print pokazuje się znowu ta filozofia Dehancera, którego profile kolorystyczne oparte są na wydrukach zdjęć z konkretnych filmów, a niekoniecznie na samych cyfrowych skanach negatywów. Dalej, kolejne ciemniowe narzędzie to jest Colorhead. To zdaje się w jakiś sposób odnosi się do tego czegoś na górze projektora, który wyświetla nam właśnie warstwy na kolorowym zdjęciu i tak dalej. To jest znowu coś dla speców od technologii ciemniowej. Możemy tutaj sobie jeszcze dopasować kolory zdjęcia, możemy zmienić barwę cieni, średnich tonów i świateł. Po tych specjalistycznych narzędziach ciemniowych przechodzimy do sedna, jak dla mnie, czyli do tych wyrazistych efektów, żeby zdegradować to nasze zdjęcie, żeby nie było takie ładne. Pierwszym z nich jest ziarno. Ziarno to jest osobny, duży temat w przypadku Dehancera. Z tego co wiem, Dehancer nie nakłada tylko tekstury zeskanowanej czy wygenerowanej tekstury ziarna na obrazek i tyle, tak jak robi to większość różnych programów, tylko generuje skomplikowany, matematyczny, wierny rzeczywistości model ziarna i z tego ziarna buduje jakby od zera znowu obraz. Trochę tak właśnie jak cząsteczki srebra na powierzchni filmu. Dlatego też ten krok zabiera dość dużo mocy obliczeniowej komputera, ale widać, że to ziarno jest naprawdę piękne, naprawdę analogowe. No i oczywiście możemy kontrolować jego wygląd, możemy zmieniać mu rozmiar, możemy zmieniać mu intensywność, można zrobić naprawdę ziarnisty film. Rozdzielczość ziarna, czyli jakby filmu, bo tak naprawdę ziarno w analogu tworzy obraz, więc im drobniejsze ziarno, tym większa rozdzielczość filmu. No i tutaj właśnie zmieniając rozdzielczość możemy albo zrobić ten film ostry i szczegółowy, albo możemy go zrobić naprawdę taki mięciutki. Dalej halacje. To jest coś pięknego. To jest wspaniały efekt w Dehancerze. To jest coś, po co się kupuje CineStill na przykład 800T, czyli te takie czerwone zaświetlenia dookoła jasnych części obrazu. To jest bardzo fajny efekt i można wejść sobie na przykład w widok maski i zrobić podgląd samej tej halacji, żeby wiedzieć dokładnie, co się dzieje w obrazku. Dalej. Bloom, czyli halacje, ale nie te takie czerwone, wynikające z odbicia światła od tylnej ścianki aparatu i wniknięcia tego światła z powrotem w negatyw, tylko to są te halacje takie polegające na rozlaniu się światła po powierzchni negatywu. Jest na przykład bardzo fajny suwak właśnie Save Lights, który powoduje, że z tym suwakiem ustawionym na 100%, tak jak domyślnie, nie zmienia się, nie wypala nam tych świateł, tylko dodaje halację naokoło, ale światła zostają wciąż nienaruszone. No i klasyczna winieta, która może nie ma wiele wspólnego z filmem analogowym, tylko bardziej z obiektywami, ale wciąż można sobie
nałożyć winietę. No i to jest, powiedzmy, w jakiś tam sposób obrobione zdjęcie. No ale okej, przyznajmy, że 24-megapikselowe, 14-bitowe RAWy z Sony A7 III dają nam tyle możliwości manipulacji, że żadna sztuka zrobić z tego dobrze wyglądające zdjęcie. Zobaczmy, jak Dehancer poradzi sobie z plikami o troszkę gorszej jakości. To jest, przyznaję, dość ekstremalny test, bo ten słodki aparacik to chyba najgorszy sprzęt do robienia zdjęć, jaki kiedykolwiek używałem. Ma słodki ekran startowy, a nawet ma gry. Można na przykład grać sobie w Snake'a. Jakość tych zdjęć jest tak tragiczna, że niewiele można z nimi zrobić. Głównie przez straszliwe wyostrzanie, jakie jest nałożone na te zdjęcia, żeby do czegokolwiek się nadawały, i te paskudne artefakty. Natomiast wyglądają jak stara telewizja, głównie właśnie przez to straszliwe wyostrzanie, ale na przykład mogą mieć ramki. Żeby przetestować granice Dehancera, miałem ze sobą jeszcze inne aparaty. Miałem na przykład Fujifilm F20, 6 megapikseli, matryca CCD i na nim jest zaskakująco dobrze. A to jest preset chyba polaroidowy albo Instax, który bardzo mi się podoba. Naprawdę fajnie wygląda. Następnym krokiem w testowaniu granic Dehancera był Samsung NV10. To jest też matryca CCD, ale tym razem już 10 megapikseli. I tutaj już jest tylko coraz lepiej. Bardzo mi się podobają te czerwone halacje, które można dodać do każdego właściwie filmu. Finalnym krokiem był jeszcze Samsung WB1000. 12 megapikseli i matryca CMOS. No i jeżeli 6 megapikseli wystarczyło, żeby otrzymać fajne zdjęcia, to 12 megapikseli i stosunkowo współczesna matryca nie sprawia już żadnych problemów Dehancerowi. No i finalnie Sony A7 III, ale no tutaj nie ma żadnego zaskoczenia, efekty są prześwietne. Inną sprawą, którą chciałem przetestować, było, jak zdjęcie obrobione Dehancerem z użyciem konkretnego presetu, jak będzie blisko takie zdjęcie do zdjęcia faktycznie zrobionego na danym filmie. Na szczęście do takiego testu miałem pary zdjęć, które zrobiłem do odcinka, w którym porównywałem Kodaka Ektara do Sony A7 III, ponieważ robiłem je ze statywu, z tego samego punktu widzenia, używając nawet dokładnie tych samych obiektywów, a więc miałem pary identycznych zdjęć zrobionych na cyfrze i na Kodaku Ektarze. Tu mam surowe zdjęcie z Sony i znajdźmy preset Kodak Ektar 100. Zdjęcia obrobione Dehancerem wyglądają dobrze, chociaż nie wyglądają tak blisko do skanów, które ja zrobiłem. I zdziwiłbym się, gdyby wyglądały identycznie, bo na wygląd takiego zeskanowanego zdjęcia wpływa tyle czynników, że niemożliwe jest, żeby tak różne procesy doprowadziły do tego samego efektu. Natomiast jestem pewien, że gdybym spędził nad tym więcej czasu, to jestem w stanie je dopasować do tego, co zrobił mój Epson V550. Jak krótko wspomniałem wcześniej, na Dehancerze można też odtworzyć wygląd filmów, które są już niedostępne. Jak na przykład mój nieodżałowany Adox Color Implosion, na którym zrobiłem kilka rolek dawno temu, kiedy jeszcze nie wiedziałem w ogóle, jak robić zdjęcia. I kiedy chciałem do niego wrócić, okazało się, że już nigdzie go nie ma, bo to była jakaś limitowana edycja, dostępna tylko przez krótki czas. I właśnie w Dehancerze jest nawet preset do tego filmu, więc to jest super. Innym z takich filmów, które bardzo lubiłem, a które są niemożliwe bądź trudne do dostania, jest na przykład Sfiema 125 i w Dehancerze jest profil, który nazywa się Astrum Color Negative, który wydaje mi się, że jest dokładnie tym filmem.
I to mi się też podoba w tym pluginie, że są tutaj profile kolorystyczne do filmów trochę bardziej egzotycznych, gdzieś tam ze wschodu. Jest kilka rzeczy, które bardzo mi się podobają w Dehancerze. Przede wszystkim efekty, jakie można nim uzyskać, wyglądają świetnie. Ta filozofia generowania ziarna i tworzenia z niego obrazu, właśnie tak jak to się dzieje w przypadku filmu analogowego, no to daje świetne rezultaty. Do tego ogrom presetów i ogromny wybór symulacji filmów, nie tylko właśnie Kodaków i Fuji. No, to są rzeczy, które bardzo mi się podobały, kiedy używałem Dehancera. Narzędziami, które zrobiły na mnie największe wrażenie w Dehancerze, no bo prawdopodobnie dlatego, że oferują najbardziej spektakularne efekty, to jest właśnie ziarno, halacje i poświata dookoła intensywnych źródeł światła. No i wydaje mi się, że podobne efekty można uzyskać w Photoshopie, natomiast na pewno nie jest to tak łatwe i nie daje takich dobrych rezultatów, jak właśnie te narzędzia wbudowane w Dehancerze. Co jest super, to że ten plugin występuje też w wersji do wideo, więc można nie tylko zdjęciom, ale też nagraniom filmowym nadać bardzo fajny taki analogowy charakter. Oczywiście Dehancer nie jest idealny i jest w nim sporo rzeczy, które widziałbym inaczej. Na przykład nie ma możliwości przetwarzania wielu zdjęć naraz. Musimy wejść w jedno konkretne zdjęcie w Lightroomie, on wtedy nam tworzy TIFF-a, nadajemy mu efekty i potem możemy oczywiście zapisać sobie nasze ustawienie jako preset, albo możemy następnemu zdjęciu zadać ostatnie używane ustawienia, natomiast nie ma możliwości nadania konkretnego na przykład presetu wielu zdjęciom naraz. Ale z drugiej strony taka skupiona obróbka po kolei każdego zdjęcia daje też temu procesowi trochę tego takiego analogowego uroku. Inna sprawa to, że wydaje mi się, że jesteśmy już dość mocno przyzwyczajeni do edycji zdjęć, którą możemy zawsze cofnąć, a w Dehancerze jak klikniemy już OK, to dostajemy płaskiego TIFF-a z nałożonymi efektami, z którymi nic już nie możemy zrobić. Nie da się wrócić i edytować ustawień. Wydaje mi się, że bardzo w Dehancerze przydałby się też taki panel podstawowych narzędzi jak w Lightroomie do dopasowania kontrastu, jasnych partii obrazu i ciemnych partii obrazu. Oczywiście w manualu jest zalecane, żeby te podstawowe operacje na zdjęciu dokonać w Lightroomie i potem zaimportować go do Dehancera, ale bardzo często jest tak, że nie możemy przewidzieć, jakie dostaniemy efekty po nałożeniu tych wszystkich analogowych efektów i chciałoby się jakby wrócić do tej podstawowej edycji i podkręcić na przykład trochę kontrasty. Więc taki niekoniecznie nawiązujący do analogowego procesu, ale taki panel podstawowych operacji poza tym, co jest, czyli ekspozycją i temperaturą barwną, wydaje mi się, że byłby bardzo przydatny wewnątrz tego pluginu. Czymś, co trochę przeszkadzało mi, kiedy używałem Dehancera, było to, że niektóre z suwaków, wydawało mi się, nie mają wystarczającego zakresu. Może jest to wierne analogowemu procesowi, nie wiem, ale ja bym osobiście wolał może trochę więcej wolności kosztem wierności faktom. Bo na przykład rozmiar ziarna. Bardzo często wydawało mi się, że jego minimalny rozmiar wciąż jest dla mnie trochę za duży i to ziarno jest zbyt mocne. Może ma to jakiś związek z rozdzielczością zdjęcia, bo kiedy obrabiałem zdjęcie z Sony A7 III o rozdzielczości 24 megapiksele, to minimalne ziarno było dość drobne, ale kiedy użyłem dokładnie tych samych ustawień na zdjęciu o rozdzielczości 12 megapikseli, to ziarno wydawało się ogromne. No i na koniec, powiedzmy szczerze, Dehancer to nie jest najtańszy plugin. To jest specjalistyczne, dość drogie narzędzie, natomiast szczęśliwie można na przykład sobie kupić czasową licencję, tak żeby na przykład użyć Dehancera do konkretnego projektu, który mamy w głowie, a nie musimy od razu kupować tej permanentnej za pełną kwotę. Ogólnie widać, że Dehancer został pomyślany jako profesjonalny plugin do symulacji analogowego procesu obróbki zdjęcia. Możliwe, że muszę spędzić z nim trochę więcej czasu, natomiast na początku ilość opcji i ich dokładność, bo też suwaki na przykład są do 2 miejsc po przecinku, to wszystko wydawało się dość mocno przytłaczające. Krótko powiedziałbym, że to specjalistyczne narzędzie dla fotografów, którzy zjedli zęby w ciemni i chcieliby mieć podobne narzędzia do obróbki swoich cyfrowych zdjęć, ale można go też używać w trochę uproszczony sposób, używając presetów i skupiając się właśnie na tych halacjach, ziarnie,
i uzyskać wspaniałe efekty, niekoniecznie zanurzając się w każdy z suwaczków. Jeśli zainteresował Was Dehancer, to przypominam, że z kodem rabatowym Zupa ISO dostaniecie 10% rabatu na wszystkie produkty ze strony poza aplikacją na iPhony. No i napiszcie w komentarzach, jakie Wy macie techniki, żeby Wasze aparaty albo Wasze zdjęcia cyfrowe były troszkę bardziej analogowe. A ja dziękuję i do zobaczenia następnym razem. Kolejnym aparatem jest już aparat innej marki i ten optyczny wizjerek zoomuje się też tak jak